Dotarliśmy do Rzymu, stolicy Włoch, wiecznego miasta, będącego symbolem rozpoznawalnym na całym świecie. Z perspektywy turysty najwygodniejsze w podróżowaniu po Rzymie jest metro, a szczególnie linia A, której trasa przebiega koło największej ilości zabytków. Oprócz tego w skład podziemnej kolejki wchodzą jeszcze linie B i C, jednak one mają mniejsze znaczenie, zwłaszcza linia C, która nie dotarła jeszcze do ścisłego centrum miasta. My więc skupimy się na linii A, która wydaje się być wręcz kręgosłupem komunikacyjnym Rzymu. Jak więc podróżuje się tą linią? Usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na odjazd. Mimo że linia A posiada oznaczenie sugerujące, że jest ona najstarszą w systemie metra, w praktyce została wybudowana jako druga, po linii B z Termini do Laurentine. Pierwsze projekty zatwierdzono w 1959 roku, a w 5 lat później rozpoczęto prace budowlane w rejonie stacji Tuscolana, które zresztą od razu napotkały problemy. Najbardziej kłopotliwa okazała się zastosowana metoda drążenia tuneli, odkrywkowa, która nie była możliwa do przeprowadzenia w ciasnej zabudowie Rzymu i w wąskich uliczkach. Bardzo szybko stworzyły się zatory drogowe, co doprowadziło do protestów i zatrzymania budowy na 5 lat. Dopiero po upływie tego czasu zmieniono metodę drążenia na górniczą przy użyciu tarcz TBM. Była to metoda nowocześniejsza i spełniająca wymogi Rzymu. Ponadto w rejonie stacji Republika natknięto się na znaleziska archeologiczne, co jeszcze bardziej opóźniło mocno spowolnioną już inwestycję. Dlatego też nie dziwi, że dopiero w 1980 roku udało się otworzyć pierwszy odcinek linii A ze stacji Ottaviano do Anagina. Na nowo wybudowaną linię skierowano składy metra typu MA100 oraz MA200, nowsze od tych, które wówczas kursowały na linii metra B, jednak w konfiguracji czterowagonowej. To w połączeniu z późniejszymi wydłużeniami trasy oraz wzrostem ruchu turystycznego spowodowało duże zatłoczenie, zwłaszcza w godzinach szczytu. Z tego powodu w późniejszym czasie składy metra wydłużono z 4 do 6 wagonów, a kolejne wydłużenia tras tylko przyczyniły się do dalszego zwiększania częstotliwości na linii, która obecnie w szczycie wynosi nawet co 2 minuty. Jednak podczas mojego pobytu składy potrafiały pojawiać się na peronach nawet co 90 sekund. Obecnie na linii A jeżdżą znacznie bardziej przyjazne mieszkańcom składy typu S300, wyprodukowane w 2005 roku przez hiszpański CAF. Są to pojazdy nowoczesne, klimatyzowane oraz z zapowiedziami głosowymi, które w tym czasie były dostępne jedynie w nich. Wymiana floty metra na linii A znacznie poprawiła jej wizerunek i zwiększyła jej przepustowość, gdyż wraz z nowymi pociągami zwiększono częstotliwość kursowania.
Wizerunkowo stacje metra w Rzymie są do siebie dość podobne i niewprawne oko nie zauważy większych różnic. W zasadzie można podzielić je na dwa typy. Te budowane metodą tarczową, takie jak Barberini, o charakterystycznym półokrągłym sklepieniu, oraz te budowane metodą odkrywkową, jak Ottaviano, które są bardziej kanciaste. Ponadto w systemie metra uświadczymy ewenementu, to znaczy stacji, w której jeden peron znajduje się nad drugim, dla miejsc o ograniczonej przestrzeni, tak jak przy stacji Cipro. Mimo wieku przekraczającego 40 lat, stacje linii A wyglądają raczej dobrze i nie wydają się wymagać modernizacji, może poza doświetleniem ich w paru punktach, gdyż perony niekiedy bywają ciemne. Jednak poważniejszym problemem może okazać się brak wind na niektórych stacjach, co skutecznie utrudnia zwiedzanie Rzymu osobom niepełnosprawnym. Dwa najpoważniejsze wypadki w historii rzymskiego metra miały miejsce na linii A. Pierwszy z nich wydarzył się 17 października 2006 roku, kiedy skład metra jadący w kierunku krańca Anagina najechał na inny, stojący na stacji Vittorio Emanuele podczas szczytu porannego. W wyniku zderzenia zginęła jedna osoba, a 145 zostało rannych. Inny bardzo poważny wypadek wydarzył się 23 października 2018 roku, kiedy to pod naporem kibiców zmierzających na mecz załamały się schody ruchome na stacji Republika, raniąc 24 z nich. W wyniku późniejszego dochodzenia wyszło na jaw, że schody ruchome na pobliskich stacjach Barberini oraz Szpania są w równie tragicznym stanie, co wymusiło zamknięcie nie tylko schodów ruchomych, ale także całych 3 stacji. Ostatnie nowe stacje na linii A zostały oddane do użytku ponad 20 lat temu. Od tego czasu wszystkie środki finansowe kierowane były na rozbudowę linii B, a później budowę zupełnie nowej linii C. I chociaż to o niej jest obecnie najgłośniej oraz o jej rozbudowie do stacji Piazza Venezia przez Colosseum, to jest szansa na realizację 2 przedłużeń linii A. Pierwsze z nich ma prowadzić na zachód i wydłużyć linię o 2 stacje do Torre Vecchia. Drugie, mniej prawdopodobne w niedługiej realizacji, prowadzić będzie na wschód, aż do stacji Torre Angola, w którego wyniku pasażerowie zyskaliby 11 nowych stacji. Biorąc pod uwagę jednak obecną rozbudowę metra, nie należy spodziewać się, żeby nastąpiło to szczególnie szybko. Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek. Zostawcie wiadomość w komentarzu, co o nim sądzicie. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia już niedługo w Mediolanie.